Kolen, mała firma z wieloma nowatorskimi pomysłami. Zasada działania ochrony ziemnozwarciowej w obwodach zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego. Trakcja kolejowa prądu stałego jest zasilana wysokim napięciem, powyżej 1500 V. Dlatego dla bezpieczeństwa ludzi i urządzeń należy zastosować jako środek ochrony uszynienie otwarte na wypadek przebicia izolatora sieci trakcyjnej lub awaryjnego zerwania przewodów sieci jezdnej i opadnięcia na obiekty takie jak wiaty peronowe, metalowe ogrodzenia, wiadukty, mosty i tym podobne. Uszynienie otwarte polega na połączeniu chronionego obiektu z szynami przez ogranicznik niskonapięciowy TZD, który normalnie jest w stanie wysokiej rezystancji. Ogranicznik niskonapięciowy typu TZD-1NR jest urządzeniem dokonującym zwarcia między swoimi biegunami, gdy napięcie na jego zaciskach przekroczy wartość progową. Dla trakcji kolejowej wynosi ona 120 V, a dla trakcji tramwajowej 60 V. W ochronie ziemnozwarciowej w układzie otwartym mamy do czynienia z dwoma rodzajami zagrożonych obiektów. Pojedyncze, w tym także połączone ze sobą na stacjach barierki, wiaty i tym podobne. Rozległe sekcje, gdzie na pewnej odległości 2 do 3 km uziemione słupy trakcyjne są ze sobą połączone elektrycznie. Oba końce sekcji są połączone do szyn przez ograniczniki TZD, tworząc uszynienie grupowe. W przypadku opadnięcia przewodu sieci jezdnej na pojedynczy obiekt przytorowy następuje zwarcie doziemne, np. przez ogrodzenie metalowe. Prąd zwarcia wraca do podstacji trakcyjnej ziemią, jest ograniczony przez rezystancję uziomów i jest niewystarczający do zadziałania zabezpieczeń nadprądowych w podstacji trakcyjnej. Pojawienie się napięcia między obiektem chronionym a szynami powoduje zadziałanie ogranicznika TZD i przekształcenie zwarcia doziemnego w zwarcie międzybiegunowe. W przypadku przebicia izolacji w sieci trakcyjnej z uczynieniem grupowym następuje zwarcie doziemne, gdzie prąd jest ograniczony przez rezystancję uziomów. Pojawienie się napięcia między uszynieniem grupowym a szynami powoduje zadziałanie ograniczników TZD i przekształcenie zwarcia doziemnego w zwarcie międzybiegunowe. W każdym z tych przypadków powstaje zwarcie międzybiegunowe o dużym prądzie, powodujące wyłączenie prądu przez wyłącznik szybki w podstacji trakcyjnej w czasie 20 do 40 ms. Po wyłączeniu prądu ograniczniki TZD przechodzą w stan wysokiej rezystancji. Rozwiązania te mogą z powodzeniem być stosowane w trakcji tramwajowej. Oprócz ograniczników TZD-1NR firma Kolen produkuje również aparaty kontrolno-pomiarowe do sprawdzania i kontroli całego systemu ochrony ziemnozwarciowej i porażeniowej. Tester typu TOZ do kontroli ograniczników TZD bez konieczności wyłączania napięcia sieci trakcyjnej. Impulsowy miernik rezystancji typu IMR do pomiaru rezystancji uziomów w systemie ochrony ziemnozwarciowej, dostosowany do współpracy z TZD. Tester kontroli ciągłości kabli powrotnych typu TCK w podstacjach trakcyjnych do monitorowania ciągłości kabli powrotnych, rezystancji uziomu podstacji oraz rezystancji przejścia szyny ziemia. Tester typu TWS6000 do badań kontrolnych wyłączników szybkich w podstacjach trakcyjnych jako podstawowego aparatu zapewniającego wyłączalność zwarć w sieci trakcyjnej. Kolen, mała firma z wieloma nowatorskimi pomysłami.